Patrzcie tu, 6% i jeszcze nie było komunikatu o odcięciu. Zadzwoniłam już na serwis. To jeszcze nie koniec. Dobry, a raczej dobry wieczór. Pamiętacie historię z moim Volvim i z paliwem, niezanieczyszczonym paliwem? No i jak zatankowałam, po pół godziny wyskoczył mi komunikat woda i żeby uruchomić tę procedurę spuszczania wody. No to dzisiaj Wam w końcu opowiem. Tyle razy już pytaliście mnie i na drodze, i na radiu, i na parkingach i ja obiecałam wszystkim, że opowiem, co się stało, no więc dzisiaj Wam opowiem. Już tyle czasu minęło, że mogę Wam opowiedzieć. No więc tak w ramach szybkiego przypomnienia, to któregoś razu, gdzieś chyba pod koniec sierpnia, początek września, wracałam z trasy po 4 tygodniach gdzieś tam jazdy po Europie, do Polski. No i wjechałam do Polski, zatankowałam sobie na Zgorzelcu paliwo i pojechałam szybko na rozładunek. No i po drodze się okazało, że mi wyskakiwał komunikat woda w paliwie. No i tam zadzwoniłam na serwis mi powiedział, że trzeba będzie przyjechać pewnie na czyszczenie filtrów. Trzeba jak coś próbować odpiąć klemy całkowicie do akumulatora. A jak to nie pomaga, to niestety serwis. Więc niestety ja po 4 tygodniach jak najszybciej chciałam się rozładować. No miałam czasu na styk, więc pojechałam się rozładować. No a po rozładunku pojechałam na serwis, żeby rzeczywiście sprawdzić, co tam się stało. Jestem na serwisie Volvo. Rosół się taki zrobił. Ano. I to jest ten zbiornik lewy. No to tak, żeby skrócić historię, długą historię do krótkiego, to pamiętacie, tam wtedy na serwisie wieczorem wrzuciłam Wam nagranie tego, jak wyglądało to paliwo i tak dalej, i tak dalej. Tam ten separator mi już syf leci. O kurde. Czyli co? To jest to paliwo moje. Kurde. Jest zatankowane? Cały zbiornik w Rumunii. A dzisiaj rano na Zgorzelcu dotankowałam. Bo Wam w ogóle nie powiedziałam, to nie była wina stacji benzynowej. Dziękuję Eurowagowi. Jak wrzuciłam wtedy ten film do internetu, drugiego dnia zadzwonił do mnie człowiek z Eurowag i mówi do mnie: Pani Iwono, widzieliśmy film, jesteśmy wstrząśnięci. Proszę nam wysłać jakiegoś podstawowego maila z informacjami, gdzie Pani ostatnio tankowała, żebyśmy mieli podstawę do wdrożenia procedury kontroli czystości zbiorników na stacjach benzynowych, na których Pani tankowała, żeby to jak najszybciej wyjaśnić. No i wiecie, co się stało? Ciężko mi to przyznać. Ale słuchajcie, okazało się, że zatankowałam AdBlue do paliwa. W tamtym czasie jeszcze tego nie wiedziałam. Na serwisie mi mówili, że to wygląda na to, ale ja sobie dawałam rękę obciąć, że absolutnie to nie jest możliwe, żebym zatankowała AdBlue do paliwa. No i nie wierzyłam, dopóki nie dotankowałam sobie AdBlue do pełna. Wiedziałam, ile zatankowałam paliwa, ile zatankowałam tego AdBlue, wiedziałam, ile kilometrów wyjechałam. Komputer mi podaje średnie spalanie na trasie AdBlue. Policzyłam, ile powinnam była spalić, jaki powinien być ubytek. Dolałam do korka, wiedziałam, jaki mam zbiornik AdBlue. No i to się nie zgadzało. No to nadszedł sądny dzień. Za chwilkę się okaże, czy zatankowałam to AdBlue, czy nie. Według mnie nie, ale serwis twierdzi, że wygląda na to, jakby było jakieś AdBlue w paliwie. Tutaj popatrzymy sobie w komputer pokładowy. Tu jest 2300-500, tak? Dobrze? Czy 235? 235. Tu jest 11 000 trasa, tu jest 2500. Dobra. Przegląd trasy. I zobaczmy sobie zażycie AdBlue. 1,2 litra na 100 km. Na tej trasie od tankowania na granicy, jaką zrobiłam. No i dopiero wtedy uwierzyłam, że rzeczywiście nalałam AdBlue do paliwa. No, więc teraz już wiecie, dlaczego tak długo nic nie mówiłam. Musiałam to przeżyć, musiałam to przetrawić. Było to strasznie ciężkie dla mnie do przetrawienia. Teraz się z tego śmieję i w sumie to już powiedzmy, że jest mi do śmiechu. Jak faktury już popłacone, to już jest mi do śmiechu. Każdy, kto się zna w transporcie, to wie, że to są ogromne pieniądze. Ogromne koszty związane z taką naprawą. No ale tak to jest właśnie w transporcie, że
Jeden mały błąd kosztuje ogromne pieniądze. No ale wiecie, to jeszcze mało tego wszystkiego, bo jak od tego momentu, że ja zalałam AdBlue i Volvi był na serwisie, do tego, że Volvi był na holowniku. To jest dopiero historia. No więc jak pamiętacie, być może, to wyglądało to tak, że ja zalałam tego AdBlue niedużo do zbiornika lewego, a Volvi sobie ciągnie z prawego. No i w związku z tym, że auto było wyczyszczone, całe paliwo zostało, wiecie, wylane, zbiorniki całkowicie wyczyszczone, do słucha filtry powymieniane, no to generalnie istniała spora szansa na to, że jednak te filtry wyłapały, bo do tego zbiornika, do którego nalałam AdBlue, to jeszcze zalałam też paliwa. Z tego tam paliwa było 600 litrów, więc była szansa na to, że rzeczywiście może filtry wyłapywały. Komputer, badania wtrysków na komputerze wychodziły książkowo, więc stwierdziłam, że wyślemy Volviego na tydzień w trasę, tak żeby przypalił jeden zbiornik paliwa i weźmiemy go z powrotem na serwis, podłączymy komputer i zrobimy badania wtrysków i zobaczymy, bo no na 4-5 dni po tym zalaniu AdBlue no, wtryski wychodziły książkowo. Auto miało wtedy, nie wiem, jakieś tam 140 000 kilometrów przejechane mniej więcej. No i wszystko było po prostu, wykres był idealny. Widziałam wykresy, wszystko było idealne, więc stwierdziłam, że ja często w życiu podejmuję ryzyko. W 99 przypadkach się opłaca, a na wadze było no 50 000 złotych, bo tyle kosztowałaby kompletna naprawa Volviego. No więc stwierdziłam, że no, wszystko wychodzi dobrze, to wyślemy, zobaczymy. No i tutaj wkracza jeszcze, no pamiętacie, bo ja z drugiej strony jeszcze wtedy jechałam na Volvo Trucking Adventure. No i stwierdziłam, że wyślę, i to był jeszcze też rok już działalności Imagination i ja chciałam wdrażać swoje postanowienie, że po roku zacznę puszczać raz na jakiś czas kierowcę. Tak, żeby już sobie robić tak jakąś strukturę, żebym sobie mogła czasami zostawać w domu na tydzień czy na 2, tak żeby Volvi nie stał, żeby coś tam zarabiał, a żebym ja sobie mogła jakoś tam poświęcać czas na swoje życie prywatne w końcu. No więc wzięłam sobie kierowcę z Fast Drivers, przyjechał Kamil, który w ogóle się okazało, że mieszka 10 km od moich rodziców. Jest Kamil. Cześć. Cześć, Kamil. To jest Kamil i Kamil jako pierwszy, Jezu, w życiu pojedzie moim Volvi. Witam. Jejku, jak ja się stresuję, ale będziesz mojego Volvusia kochać. Oczywiście. Agencja z centrum Polski, a kurczę, kierowca się okazał być z moich rodzinnych stron, to było śmieszne. Najśmieszniejsze, no ale nic. Przekazałam Volviego Kamilowi. Oficjalnie. Dziękuję. Myślę, że będzie Pani zadowolona. Kamil pojechał w trasę, ja poleciałam do Sztokholmu. Tam się zaraz okazało, że jadę w tą dalszą trasę na Nordkap. No i Kamil pojechał też w trasę. No i Volvi jak już wracał po tym tygodniu, no to się okazało, że wyskoczył mu błąd. No i brakło mu trochę, żeby dojechać do serwisu, ale brakło mu po niemieckiej stronie jeszcze, kurczę, po niemieckiej. Volvi ma złoty kontrakt, więc no generalnie, gdyby się okazało cokolwiek innego, to wszystkie te naprawy byłyby w ramach złotego kontraktu i ja bym nie musiała nic spłacić. No ale wiecie, zalać AdBlue do paliwa, to równie dobrze bym mogła nalać płynu do spryskiwaczy do oleju. To samo, nie? No nijak się nie da podciągnąć pod złoty kontrakt. No i złoty kontrakt też ma holowanie do najbliższego serwisu Volvo, no ale ten serwis był w Niemczech. A ja już wiedziałam, że w takim razie ja chcę robić swojego Volviego w serwisie macierzystym w Krakowie, w Skawinie. No i tak to się właśnie stało, że mój Volvi jechał na holowniku. Więc ciężkie to dla mnie strasznie było, bo nie dość, że to była taka pierwsza sytuacja kryzysowa. Wiedziałam, że będzie dużo kosztować. Stresowało mnie to strasznie, że Volvi pojedzie na holowniku. Wiecie, jakie ja mam podejście do mojego Volviego, więc serce mi pękało z jednej strony, a z drugiej strony byłam już w ogóle na samej północy. Byłam naprawdę w wspaniałej trasie ze świetnymi ludźmi z Volvo, ze Szwecji.
kręciliśmy Volvo Trucking Adventure. Miałam tam niesamowite przygody. Było dużo niespodzianek przygotowanych na trasie. W ogóle, no właśnie, 15 grudnia wychodzi pierwszy odcinek Volvo Trucking Adventure, więc z tamtej strony byłam mega szczęśliwa i to było spełnienie moich marzeń, żeby robić coś z Volvo Szwecja. I jeszcze, żeby w ogóle jeździć po Skandynawii i jechać na samą górę Europy. A z drugiej strony, tam na dole mój Volvi stanął. To znaczy on nie stanął jeszcze, bo po pierwszych błędach Kamil od razu się zatrzymał. No i któregoś tam poranka Kamil 7 rano dzwoni do mnie. Ja już wiedziałam, że to nie będzie dobra wiadomość, bo w czasie tych kilku dni miał weekend w Mediolanie, wysyłał mi zdjęcia z Mediolanu, jak sobie tam zwiedzał centrum i tak dalej. Wysyłał, tam Volvi się ma po trasie codziennie, ale o 7 rano jak dzwoni już, no to ja wiedziałam, że chyba jednak ten Volvi nie dojedzie. Bo wiecie, on dopiero miał jakieś tam pierwsze błędy, więc można było próbować, ryzykować i próbować jechać. No ale ja się jednak bałam, że dojdzie do tego, że on rzeczywiście już stanie, a wtedy to już by oznaczało, że cały silnik do wymiany, więc wtedy już stwierdziłam, dobra, już raz zaryzykowałam. Nie pykło, tym razem się nie udało. Dobra, to już nie będziemy ryzykować jeszcze bardziej, więc Alex powiedział, nie martw się, ja wszystko zorganizuję. No niby się nie martwiłam, bo ja wiedziałam, że on wszystko zorganizuje najlepiej jak się da. Jak to jest tylko możliwe, więc Alex uruchomił swoje znajomości. Ale wciąż Volvi na holowniku, Jezu, to było straszne. A wiecie, co jeszcze było dla mnie najgorsze? W ogóle to jeszcze był ładunek do zrzucenia. To był też problem. Jezu, ja sobie nawet nie wyobrażam, co tam chłopaki przeżywali po drodze. Cieszę się, że to nie ja jechałam tym Volvi, bo ja bym się zapłakała na śmierć. Ja nie mogłam patrzeć na te zdjęcia i wideo, które wysyłał mi Kamil na bieżąco, a co dopiero jak ja bym tam była na żywo, to nie wiem, nie przeżyłabym tego. Absolutnie bym tego nie przeżyła, więc cieszę się, że to jednak Kamil jechał. No i tyle. Także teraz już wiecie. Długo się zastanawiałam oczywiście nad tym, jak to się stało i wiecie co, miało wpływ na to kilka czynników według mnie, że zatankowałam to AdBlue do paliwa, co mi się wydawało być kiedyś niemożliwe w ogóle, ale wydaje mi się, że wpłynęło na to kilka rzeczy. Nie ma jednej rzeczy w takich wypadkach, tylko jest kilka czynników. Po pierwsze, było rano, a ja byłam w 3-4 godzinach jazdy. Byłam po już 4 tygodniach w trasie i wiecie, jak to jest, człowiek już jak najszybciej chce wszystko załatwić, jak już zjeżdża do domu, to już tak się wszystko robi na szybko, żeby jak najszybciej. Ale w ogóle od początku roku to rzeczywiście bardzo dużo pracowałam i byłam w trasie nawet po 6 tygodni, jak mi coś strzeliło do głowy, jak się fajnie jeździło od północy po południe, od Sycylii po Skandynawię. Fajnie się jeździło, no to wiecie jak to ja, dopóki się nie zmęczyłam, to nie zjeżdżałam. Moje auto, moje warunki. No i wcześniej jeszcze miałam COVID. Tydzień wcześniej miałam COVID i jakoś tak nie czułam się źle, ale czułam się taka właśnie trochę nieogarnięta i test postanowiłam zrobić, jak byłam w Grecji. Dali mi rampę numer 2, bodajże ja wcofałam po 4 i wcześniej kilka razy już takie rzeczy zrobiłam, że wiedziałam, że z jedno robiłam, drugie sobie myślę, co jestem taka nieogarnięta. Jak po COVID-zie kilka lat wcześniej i zrobiłam, no i był COVID i tak mi się wydaje, że to też miało jakiś mały wpływ. No i pewnie jeszcze jakaś tam rutyna. I jeszcze to, że sobie zajechałam blisko krawężnika, wiecie? Blisko krawężnika zajechałam z myślą taką, żeby z drugiej strony też było miejsce na tankowanie dla innego samochodu, żeby tak nie stawać do przodu. I pierwotnie w ogóle miałam plan tylko dotankować AdBlue, ale później stwierdziłam, pewnie mi nie starczy tego paliwa, nie chcę się zatrzymywać na kolejnej stacji, jeszcze raz tankować, jak już jestem, to wszystko zatankuję. No więc otworzyłam wtedy jeszcze zbiornik paliwa, a nie otworzyłam sobie, nie podwinęłam sobie plandeki, bo wiecie, jak ta moja zabudowa, zamówiłam sobie duże zbiorniki paliwa i tam jest mały prześwit pomiędzy zbiornikiem paliwa a podłogą, więc w związku z tym, żeby ja sobie tankować, to muszę sobie odpiąć tą plandekę i tak ją podwinąć do góry, żeby spokojnie pistolet włożyć. No więc ja sobie odpięłam plandekę, ale mi się już nie chciało jakoś tam podwijać, stwierdziłam, dobra, a jak to jest w ogóle możliwe, że pistolet puścił AdBlue? No bo znowu, bo w związku z tym, że ten prześwit jest tam taki mały i to ciężko mi było tankować AdBlue, musiałam całkowicie plandekę odpinać i jeszcze ją przesuwać, żeby włożyć pistolet, bo jak wiadomo, pistolet do AdBlue aktywuje się dopiero, gdy ma kontakt z magnesem, ze specjalnym magnesem, więc ja sobie kupiłam taki magnes, który sobie zakładam na pistolet, oryginalny magnes ze zbiornika, zakładam na pistolet i dzięki temu mogę sobie tankować AdBlue. Patrzcie, normalnie do każdej ciężarówki tak się od razu wkłada pistolet. Żeby aktywować ten pistolet AdBlue, potrzebny jest specjalny magnes. I generalnie mój zbiornik AdBlue
ma taki magnes jakby wbudowany. I każda ciężarówka, każdy zbiornik AdBlue ma takie coś, ale w związku z tym, że ta moja zabudowa jest taka dosyć jasna, to ja, żeby sobie ułatwić tankowanie, kupiłam sobie taki magnes. Zakładam i dzięki temu mogę sobie tankować AdBlue do wszystkiego. Co jest plusem, jak widzicie, minusem. No i takie są tego konsekwencje, że akurat padło na zbiornik paliwa. No i właśnie jak sobie już tak patrzyłam, też z ciekawości jak tankowałam, że rzeczywiście jak się stoi na krawężniku i jest blisko, bardzo blisko i ta plandeka nie jest podwinięta do góry, no to tego w ogóle nie widać. W ogóle nie widać, bo są tylko drabinki i z góry widać drabinki i no widzicie. Efekty są takie, że teraz 5 razy patrzę, czy dobrze wkładam pistolet, a w ogóle to już, Jezu, wiecie co, na serwisie w ogóle mi powiedzieli, że mieli raz kierowcę, który przywiózł auto właśnie, który zrobił to samo co ja. Cały układ paliwowy do wymiany. Pojechał i za 2 tygodnie, czy za ileś tam, znowu wrócił z tym samym, nie? Wtedy to ja już bym nie wiem, co zrobiłam. Ale wiecie co? Już też się kilka razy tak przyłapałam na tym, że znowu z automatu zaczęłam tankować. To stwierdziłam, że będę teraz tak robić, że tankuję paliwo pierwsze i nie otwieram w ogóle zbiornika AdBlue. I tak już sobie taką procedurę wdrożyłam, że dopiero jak skończę tankować paliwo, i mam zakręcone zbiorniki, to dopiero wtedy otwieram zbiornik na AdBlue i dopiero wtedy tankuję. No i tyle. Innej opcji nie ma. Więc tak to było. Sama sobie Volviego zepsułam. To już teraz wiecie, że to nie była wina paliwa, to nie była wina stacji benzynowej. No i tyle. Niezły przypał, co? No to był najdroższy błąd w całej mojej karierze kierowcy. Wiadomo, że przez pierwsze 9 czy 10 lat pracowałam dla kogoś, więc jakieś tam wpadki miałam, ale nigdy one nie były aż takie drogie dla firmy. Ale kurde, tu jak już zrobiłam, tak to Agnieszka powiedziała, no albo grubo, albo wcale, nie? No to zrobiłam sobie grubo, jeszcze sama za to musiałam zapłacić. To było straszne. Powiem wam szczerze, że naprawdę teraz się śmieję, ale to było najbardziej traumatyczne przeżycie w ciągu kilku ostatnich lat. To było straszne. To było straszne, bo miałam świadomość tego, że co ja zrobiłam, a z drugiej strony byłam w takim wspaniałym miejscu i tam byłam szczęśliwa i tam jeszcze były kamery, więc wyobraźcie sobie, że mi się chwilami chciało płakać, bo ja wiedziałam, że jak Volvi jedzie na tym holowniku, to mi się po prostu chciało płakać. No ale jak jestem w ogóle gdzieś tam jadę, a dobra, bo nie mogę zdradzać, bo jeszcze tego nie są wypuszczone odcinki. No ale była świetna przygoda akurat tego dnia i się świetnie tam bawiłam, ale co sobie przypomniałam, to mi się płakać chciało i to było taka, wiecie, 2 przeciwległe końce, no ale nic. Poradziłam sobie jakoś z tym, przetrawiłam to, a dzięki temu, że mam taki świetny zespół, to jeszcze udało się to technicznie i rzeczywiście mogłam być tam w Norwegii, mogłam jechać dalej na północ, a tutaj na dole Europy, w centrum Europy, Aleks ogarniał wszystko, więc dziękuję całej ekipie, dziękuję Aleksowi. Dziękuję. Bajo jajo. Do zobaczenia na bazie. Ciao. Za ogarnięcie dziękuję chłopakom od Czoka, że mi Volviego ściągnęli. No więc tak to było. Więc ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Jak przyjechałam ze Szwecji, Volvi był już zrobiony. Volvi ma nowe wtryski. Pierwszy dzień wyjazdu w trasę był straszny, tak samo straszny, bo ciężko mi było spojrzeć Volviemu w oczy, że go tak zepsułam. No ale jakoś się udało. Tak czuję, że już mi przebaczył. Ale pierwszego dnia nie byłam tego pewna. I tak jeździłam, tak jeździłam, jakbym pierwszy raz w życiu jeździła. I tak mnie to strasznie stresowało, bo mi się wydawało, że za chwilkę zrobię jakiś głupi błąd i za chwilkę coś zahaczę albo coś zrobię, a dosłownie jak po załadunku, jak się wtedy ładowałam w ogóle, no to było też strasznie ciężkie, bo jak wróciłam, wzięłam Volviego zaraz na załadunek. Przyjechał do mnie Artur Mulak i jechaliśmy do Szwecji robić kalendarz. I uwierzcie mi, że jak ja ładowałam, jak zrobiłam załadunek i tam linkę celną przedziewałam, to ja po prostu płakałam. Łzy mi leciały jak nie wiem co. A tu już trzeba było znowu pozować to zdjęcie i znowu trzeba było być uśmiechniętą, więc ciężkie to było. Ciężki był to okres w moim życiu, bardzo ciężki, ale się skończył. I teraz wam o tym opowiadam, żebyście nie byli tacy pewni, że to się nie może przydarzyć każdemu. Uważajcie. Zalecam te procedury takie, że wiecie, tak sobie to wymyślić, żeby się nie dało technicznie zatankować, one nie są głupie. One naprawdę nie są głupie, bo jak się zdarza tak, że człowiek jest zmęczony, czy ma jakieś może prywatne problemy, to jakoś tak mniej ogarnia,
co się dzieje. Wiadomo, że w ciągnikach jest inna sytuacja, bo ten zbiornik jest w innym miejscu, więc w ciągniku siodłowym jest już naprawdę ciężko to zrobić, według mnie. Ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe. To też zależy tak naprawdę od auta, bo przecież różni producenci mają zbiorniki AdBlue w jednym miejscu. No ale dobra, bo już się tego nazbierało, miał być film dużo krótszy, a dalej wyszedł długi. Także taka była tajemnica mojego Volviego na holowniku. Ale on już też zapomniał. To co, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.